Bar u kucharza. Historia prawdziwa. Kardynalny błąd, jaki popełniają nieświadomi przedsiębiorcy. Zapraszam. Nieopodal mojego domu znajduje się mały biznes gastronomiczny. Bar wegetariański. Robię tam zakupy, ponieważ jest smacznie i zdrowo. Kiedyś wpadam i zauważyłam, że zmienili się właściciele. Byłam zdumiona. Pytam, jak Wam idzie biznes? Nowy właściciel odpowiada mi, że słabo, że ma mało klientów. Na to ja zaproponowałam nowemu właścicielowi, że mogę mu jakoś pomóc, może zostawi swoje wizytówki w moich salonach, które mam nieopodal. Pan się ucieszył, powiedział, że do mnie zadzwoni i chętnie skorzysta z mojej pomocy. Po czym pomyślałam sobie, ale mogę mu jeszcze doradzić, jak przedsiębiorca przedsiębiorcy. Mówię do niego, wie Pan co, jak Pan będzie już dowoził to jedzenie tym nowym swoim klientom, to proszę brać od nich przynajmniej adresy mailowe, żeby Pan budował bazę klientów. Właściciel biznesu dziwnie na mnie spojrzał z pewnym zaskoczeniem i mówi do mnie, wie Pani co, nie mam czasu na takie pierdoły. Muszę zrobić zakupy, moja żona musi ugotować, są ważniejsze rzeczy w moim biznesie. Próbowałam go przekonać, opowiadając mu historię, że znam taki biznes na Mokotowie, który bardzo fajnie pracuje na bazie klientów, wysyła menu, przypomina się, ja osobiście korzystam z tego biznesu. Pan nie był skory do słuchania moich argumentów, nie dał się przekonać. Pomyślałam sobie, jakie to smutne, jakie to krótkowzroczne i źle rokujące dla takiego biznesu. I dlatego zrobiłam dla Was ten odcinek. Baza klientów jest absolutną podstawą każdego biznesu. Każdy, kto jest przedsiębiorcą, ma swój biznes lub każdy, kto planuje otworzyć swój biznes, musi zdawać sobie z tego sprawę, że firma jest warta tyle, ilu ma klientów. Czyli jeżeli nie masz bazy klientów, Twój biznes jest nic nie warty. Masz logo, stronę, masz strategię, może masz produkt, ale komu to sprzedasz? Kto to kupi? W dzisiejszych czasach komunikacja z klientem jest podstawą i możesz to zrobić, jeżeli masz bazę klientów. A następnie musisz się nauczyć, jak na niej pracować i skutecznie ją wykorzystywać.